Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Tomku. Witaj, Pawle. Zaczyna się nowa epoka w firmie Korbanek. Tak. Siewniki punktowe Sola. Od 12 listopada 2023 roku. Tak. Od targów Agitechnika W Hanowerze. w Hanowerze, w Niemczech. Mamy podpisaną umowę i staliśmy się generalnym dystrybutorem maszyn Sola na Polskę. Sola jest od nazwiska. Od nazwiska, czyli dwie firmy rodzinne. Dokładnie tak. I to mi się podoba, bo to bardzo już dobrze świadczy, że ktoś się nie wstydzi swojego nazwiska dać do maszyny. Tak, nazwisko staje się firmą. Zaczynamy od siewnika, może banalnego, najprostszego. No, niby najprostszy, ale ma mnóstwo korzyści i fajnych ustawień, które oczywiście przedstawimy. Dokładnie tak. Zacznijmy od samego początku. Ja zawsze zwracam uwagę na ramę i na rozwiązania dotyczące ramy. Mamy tutaj bardzo szerokie bloki kół, relatywnie jak do tych siewników. Z reguły tam są do mniej więcej takiej szerokości opony. Tak jest. Tu mamy szeroką oponę i bardzo solidny zaczep. Tak jest. Mamy szerokie ogumienie, mamy bardzo solidne mocowanie tego bloku kół. Dokładnie. Mamy te koła też mocowane z przodu ramy, żeby lepiej rozłożyć obciążenie całego siewnika. Ale też zwróciłem uwagę, że rama jest solidniejsza, większa. Tak, ona jest nawet większa niż w monosemie, gdzie w monosemie mówiliśmy o tym, że jest bardzo solidna. Tak. Tutaj jest aż taka na wyrost. Dokładnie nawet tak. Na a to jest nadal czterorzędowy siewnik. Tak, to jest czterorzędowy siewnik. Zwróciłem uwagę na prozaiczne rzeczy. Redlice talerzowe w takim standardzie, ja bym to powiedział, made in France. Podwójna redlica talerzowa. Tak. Co prawda tutaj możemy mówić o made in Spain, no bo siewniki są w Hiszpanii. Ale jak to my żeśmy mieliśmy okazję być w Hiszpanii, w fabryce, żeśmy mieli okazję widzieć, oglądać dokładnie, jak jest to produkowane. Natomiast bardzo solidne. Możemy zobaczyć, jaki tutaj jest przekrój tej sprężyny, na której są zamontowane redlice dwutalerzowe i możliwości regulacyjne. Także to jest naprawdę potęga. Musicie wiedzieć, że na rynku hiszpańskim są troszeczkę trudniejsze ziemie. Tak. Tam jest jednak ta dbałość o to, żeby jednak trzymał głębokość, ta rama, czy konstrukcja tych redlic, przy innych modelach to mówimy, gdzie tam już są zupełnie inne redlice, tak jest mocno istotne. Tak jest. Tutaj jak jeszcze z przodu maszyny jesteśmy, warto zauważyć, że nie jest zaczep tylko na stworznie tutaj z przodu, taki jak jest w takich powiedzmy niskobudżetowych siewnikach, tylko tu już mamy belkę półautomatyczną, która nam ułatwi też zaczepienie do ciągnika. To jest bardzo dobry smaczek, bo niektóre, jak to się mówi, tak zwane wersje basic siewników, a prawie większość producentów ma takie, jakbym to powiedział, basic. Tu akurat już od razu idziemy jak gdyby w dosyć solidną konstrukcję i to jest bardzo cenne. Tutaj jest wakuometr amerykańskiej produkcji. Sola wychodzi trochę z innego założenia. Oni chcą, żeby operator wiedział, że jednak można doregulować podciśnienie pod daną roślinę. Jak to będzie bobik, to wiadomo, precyzyjnie. I precyzyjnie. I ciśnienie będzie wiadomo, im bardziej będzie duże ziarno, tym będzie wyższe. Dla kukurydzy przykładowo jest to w przedziale 75 do 80. Aż tyle? Tak. Natomiast przy rzepaku będzie to gdzieś w granicach około 40. Mamy przewody różne, one są spakowane, bo to jest do zasilania prądu, bo też to jest bardzo istotne, ten siewnik ma oświetlenie. Ten siewnik ma oświetlenie w standardzie, pokażemy je oczywiście za chwilę. Druga wtyczka tutaj to jest do podłączenia do kontrolera wysiewu. Mamy kontroler wysiewu w zestawie. Ten kontroler wysiewu będzie nam kontrolował za pomocą fotokomórek, czy jest wysiew kukurydzy, czy go nie ma. Dokładnie. Będzie nam podawał powierzchnię pola, jaką obsialiśmy, prędkość roboczą, takie podstawowe parametry, ale zawsze trochę więcej niż ten podstawowy. W mniejszych areałach, jak ktoś jednak by tam gdzieś chciał na bok usługę zrobić, czy coś takiego, to już się to nadaje. Powierzchnię ma, czyli elektronika jakaś ta podstawowa jest. Tak jest, nawet bardziej niż podstawowa. Dokładnie. Skoro jesteśmy w tej części, podsiewacz nawozów. Podsiewacza do nawozów, tutaj w wersji czterorzędowej, jako że to nie wymaga jakichś gigantycznych zbiorników też, mamy dwa zbiorniki z tworzywa sztucznego, każdy o pojemności 300 litrów, czyli łatwo policzyć 600 litrów. Zwróciłem uwagę też, bo skoro mówimy już o podsiewaczu nawozów, regulacja. Tak, regulacja jest wolumetryczna, czyli jedyne co musimy znać, to ile waży litr nawozu, czyli jego ciężar właściwy. I wtedy patrzymy sobie na tabelę w instrukcji obsługi i ustawiamy szczelinę. No i ja teraz szczelinę idę w kierunku tutaj 2, 3, 4, 5. Im większa szczelina, tym będzie większy ten nawóz i większy wydatek. Rozumiem, że skoro są dwa zbiorniki, to są dwie regulacje. Tak, czyli trzeba tak samo ustawić po lewej, jak i po prawej stronie.
tabela to jest cała robota. Jest w instrukcji Tabela jest w obsługi. instrukcji obsługi. Tu jest nawet też na naklejce, gdzieś powinna być. Znaczniki Przejazdów. hydrauliczne. Hydraulicznie składane. Też jest oczywiście opcja na ręczne, ale już nikt tego nie stosuje. Więc tutaj mamy hydraulikę już w standardzie. Dokładnie. Jest sprężyna odciążająca, która powiedzmy też dodatkowo, to jest niby szczegół, ale dosyć istotny, bo jednak te znaczniki relatywnie ciężko pracują, Tak. bo one są zawsze poza obrysem ciągnika, ta jest. siła na I nie zawsze działająca. opór jednak jest tej ziemi. Dokładnie. I to jak gdyby też pozwala, że to jest dłużej użytkowane. Tu oczywiście mamy regulację kąta ustawienia tych znaczników, że ten ślad może być szerszy, węższy, w zależności od upodobań operatora. Sekcja wysiewająca, czyli to, co decyduje o jakości podziału ziarna Dokładnie tak. i późniejszego wysiewu do bruzdy. Czyli to, co decyduje w gruncie rzeczy o późniejszych plonach. Dokładnie. I teraz ja widzę, że to jest, bo to zawsze podkreślałeś w swoich wcześniejszych wypowiedziach w ostatnich latach, że dobrze jest, jeżeli ta sekcja jest krótka. Tak. I tutaj mamy przykład krótkiej sekcji. Czyli zarówno monosem, jak i Chodzi tutaj o tą sola, odległość tak, redlicy do, jak gdyby w relacji do ciągnika, tak, do zaczepu. Tak, generalnie producenci liczą od punktu spadania ziarna do tylnego bloku ugniatającego. Dokładnie. I to jest to ważne właśnie, żeby nie wydłużać sekcji niepotrzebnie, ponieważ zmienia się, jest zachwiany docisk tej sekcji. Poza tym inaczej ona kopiuje wtedy teren. Dlatego im krótsza sekcja, tym lepiej będzie miała to przygotowanie do utrzymywania jednakowej głębokości wszystko roboczej mówimy i kopiowania terenu. O najprostszej sekcji, Tak. bo są Tak. mocniejsze sekcje. Tutaj monosem ma, przepraszam, prosem, Tak. bo monosem, prosem to się tak trochę łączy. Dokładnie. Nie? Pro to się wzięło, że jest profesjonalnie, a sem to jest od siewu, czyli Profesjonalny profesjonalny wysiew. siew. Tutaj Sola postawiła na sekcję, która nazywa się prosem K. I normalna, powiedzmy, sekcja prosem K, ale w silnikach sześciorzędowych, będzie się różniła tylko jedną rzeczą między czterorzędowymi. Mianowicie regulacją docisku. Czyli tak jak na innych siewnikach, innych marek, Tak. tutaj mamy zwykle sprężyny, które nam tylko amortyzują sekcję, Tak. żeby ona nie drgała. Tak tutaj mamy regulację na śrubie. Bierzemy klucz Czyli to i nie jest naciągamy bierna, powiedzmy, no bo wiadomo, no 10 lat eksploatacji sprężyna, no siłą rzeczy mogłaby tam powiedzmy Tak. zmienić swoje parametry, Tak. to jednak tu istnieje możliwość śrubę. Regulacji. do regulacji, I żeby oczywiście wyrównać. regulujemy ten skok sprężyny na każdej sekcji tak samo. Aparat wysiewający i cała już sekcja szyjąca. Tam jest kilka regulacji. Tak, zaraz je wszystkie pokażę. Tu oczywiście mamy pokrywę podniesioną, zbiornik 50 litrów na Można nasiona. pokazać, jak to wygląda. Ile litrów jeszcze raz? 50 litrów. 50 litrów, to jest dużo. To już jest sporo. Aparat wysiewający, on jest wykonany z kompozytu, bardzo odpornego też na jakieś zniekształcenia wynikające z temperatury i tak dalej. To nie jest Tak. zwykły plastik, który nam się odegnie i potem nie idzie go spasować. Odkręcam śruby, odkładam je. Zanim zdejmę Tak. pokrywę, pokażę tylko, jak wygląda też aparat w środku. Bo Okej. jest widoczne to, co się w nim znajduje, czyli tarcza wysiewająca. I tutaj widzimy taki element, Zgarniacz. to nazywają eżektorem akurat w Eżektorem. tym miejscu. Natomiast zgarniacz zaraz się nam pojawi po lewej stronie, jak zdejmę pokrywę. Ściągam i tutaj mamy zgarniacz ziarna. Tu jest zgarniacz ziarna ze swoimi ząbkami, czyli ziarno jak tutaj się dostaje, to nadmiary odpadają. Tutaj idzie. Tutaj za chwilę zobaczymy, że się kończy już podciśnienie i musi za pomocą tego tutaj eżektora trafić do rurki prowadzącej ziarno już do bruzdy. Ale pokażę to, co jest fajne w tym aparacie. Zdejmę najpierw, tutaj może tak, zdejmiemy najpierw ten eżektorek. Jak widzimy, montaż jest prosty, bo to jest na śrubkę jedną. I tutaj jest taki pion, który mocuje nam. Ściągnę to. Czyli to jest jedyny możliwy sposób zamontowania Tak. tego. I teraz, ściągnąłem zgarniacz. On ma w sobie magnes. I ten magnes przysysa go do tarczy wysiewającej. Ale to jest banalne, ale jednak genialne rozwiązanie. Genialne, bo nie trzeba żadnych tam śrub mocować, żeby on tam luźno nie chodził. I nie ma z kolei takiego efektu, że po wypracowaniu mogłoby to tak trochę dziwnie pracować. Tak jest. Poza tym komora próżniowa obraca się razem z tarczą. Ja to spróbuję najpierw pokazać tak, że zdejmę tarczę. Nawet Wam pokażę, że zobaczcie, tutaj też jest magnes i on to trzyma. Widzicie? Nie?
bo komora próżniowa obraca się cała starczą. Teraz za mocno tego nie pokażę, bo byśmy musieli podnieść siewnik i kołem pokręcić, ale to wykonuje obrót razem z tarczą, podczas gdy te elementy pozostają tutaj na stałe. Rozumiem. Nie? I teraz, tutaj mamy też piony, palce dociskowe. O, tutaj mamy też pokazane otwory, gdzie wchodzą te Tarczę. elementy, żeby ta tarcza była prawidłowo Czyli unieruchomiona. tarcza z tym całym elementem się obraca. Tak jest, tak jest. I to jest właśnie patent firmy Sola. I widać, że jest bardzo dobrze przylega. Tak. Ten magnes z kolei, to też jest bardzo cenna informacja, powoduje to, że stale mamy utrzymaną Tak jest. jak gdyby szczelność. Poza tym, tak jest, szczelność jest hiperważnym słowem tutaj, ponieważ tutaj nie mamy żadnego otworu. Jak to mamy miejsce we wszystkich innych siewnikach. I tutaj nam trochę też ucieka podciśnienia. Tak jest. Bardzo fajnie. Tu też, jeżeli dobrze rozumiem, to jest fotokomórka. Tak jest, tam są głębiej troszeczkę zamocowane fotokomórki. Dokładnie. Widać kabel, przewód, który jest doprowadzany do fotokomórek. Ziarno podzielone tutaj. Oczywiście ziarno dzielimy, pokażemy to za chwilę, na przekładni dystansowej, gdzie musimy ustawić, Tak. co ile centymetrów to ziarno ma być wysiewane. Tylna część sekcji. Jeszcze może odnośnie przedniej tutaj, jeszcze pokażę tylko tak. Tutaj mamy pokazany rozgarniacz, brył, standardowo. Oczywiście jego możemy sobie zamienić na inne wyposażenia, typu na przykład rozgarniacze gwiaździste, jeżeli będą potrzebne, na przykład do wysiewu takiego metodą bardziej uproszczoną, czy też po resztkach roślinnych. Tutaj jest oczywiście też regulacja. Tu widzimy też, że on ma taki krój nożowy tutaj z przodu Tak. i jego możemy sobie też tutaj odpowiednio ustawić, żeby nam bardziej lub płyciej lub Mniej lub wyżej. bardziej agresywnie Tak. pracował. I potem rozgarniacz. Tutaj mamy dwa talerze. Warto zobaczyć, jaka jest osłona zrobiona tutaj, żeby Tak. się żaden kamień nie dostał, nie wyszczerbił nam talerz. To jest aż nadmiar tego tutaj. No, ale można to są powiedzieć. te warunki hiszpańskie i to jest akurat nawet atut, bo Tak jest, bo to też jest sprzedawane w krajach Europy Wschodniej. Dokładnie. I to jest też Gdzie właśnie różnie bywa. pokazuje, że można za rozsądną cenę, ale mieć maszynę, która naprawdę jest solidna. Tak jest. Następnie mamy dwa talerze, które Kroje tworzą talerzowe. nam bruzdę. Między nimi jest radica wysadzająca. Tutaj mamy koła, których oczywiście skok będziemy regulować tutaj, ustawiając, mogę pokazać tutaj, głębokość roboczą. I na tej skali O. tu wtedy widać. Tak, i ta skala pokazuje, że jest to w centymetrach. Czyli jak sobie pokręcimy, będziemy sobie kręcić tutaj, to widzimy, że tam się nam przesuwa, tutaj rośnie skok, Tak. nie? I koło będzie miało Większy luz. nie? Czyli zawsze będzie na tej głębokości nam pracowało, To nie są głębiej. Kamienie, nie kamienie, jakieś Tak takie jest. niespodzianki na polu, które Tak jest, mogłyby powodować, że sekcja zmieniłaby głębokość siewu. Tak jest. I regulacja odbywa się nawet na sekcji stojącej na ziemi. Nie ma z tym problemu. Okej. A na niektórych siewnikach trzeba unieść, ponieważ nie ukręcimy. Zwróciłem trochę uwagę na te koła tylne, ponieważ tu mamy de facto dosyć też praktyczne rozwiązanie, bo są dwie regulacje. Tak jest. Tylny blok ugniatający, czyli to miejsce na sekcji, które nam zamknie bruzdę. Dokładnie. Bardzo ważny element. I mamy dwie regulacje, tak jak Przy trudnych wspomniałeś. warunkach jest to bardzo istotne, żeby Tak tu jest. można było zaingerować, nie powodując jakiejś, nie wiem, rewolucji. Tak jest. Pierwsza rzecz do wyregulowania to jest oczywiście docisk sekcji. Najlżejszy. Teoretycznie, zwykle praktycznie, nie teoretycznie, tylko praktycznie robimy tak, że najpierw na luz, czyli najmniejsze naciągnięcie sprężyny, ustawiamy sobie kąt kół. Tutaj pokażę, że można. To już jest wszystko trochę świeże i niespasowane. Ale wtedy Tu zmieniamy widzimy- kąt pracy. I wtedy możemy sobie dociągnąć, nie? Lub Rozumiem. jak to woli, nie? Najpierw sobie dociągnąć docisk. Czyli ten kąt dokonujemy, podsumowując, dokonujemy dwie operacje. Z jednej strony luzujemy po to, żeby ustawić sobie właściwy kąt zaciskania bruzdy, Tak jest, a potem zmieniamy intensywność. tak jest, I to też jest dosyć praktyczne, bo tu jest jak gdyby pełną dłonią trzymamy, czyli tak to jest, tak jest. jest, Czyli wykorzystujemy... naciągamy i sobie ustawiamy. Lekki docisk na przykład na rzepak. Trzeba zawsze ten kąt kół tak ustawić, żeby nam ziemia nie wyniosła ziarna do góry. Dokładnie. Bo wtedy byłoby to niepożądane. Pozostała nam przekładnia dystansowa jeszcze. Dokładnie. Tu jeszcze widzimy też podporę siewnika.
To też jest rzadko. To jest bardzo ciekawa porpora, bo no, ona stabilizuje maszynę. No, widzimy, że tutaj nic z tą maszyną, nawet jakby się mocno zaprę, nic jej się nie zdarzy. Ale poza tym jest stabilny. Zamknął nam się tylko Ale to wiaterek. podsiewacz. Także tutaj może przekładnia. pokażę, można tutaj z kamerą podejść. To jest przekładnia dystansowa. Żeby odblokować osłonę, unoszę do góry i opuszczam. O, tutaj znaleźliśmy. I to jest pewien standard, Tomku, który powiedzmy jest najczęściej spotykany jak gdyby w siewnikach. Tak, Taka czyli najprostsza. tradycyjna przekładnia dystansowa, łańcuchowa, kołozębatowa, nie? Czyli koła Tak. zębate mamy górny rząd i dolny rząd. Mamy do tego łańcuch, który mamy napinacz, że zwalniamy. Łańcuch jest luźny, bierzemy klucz, przestawiamy sobie tam, gdzie ma być. Oczywiście tutaj też możemy to prawo-lewo przestawić. Ważne jest, żeby łańcuch był w linii prostej, żeby nam się Dokładnie. nigdzie nie naprężał. No i potem jak już to ustawimy, blokujemy Ale to jest dosyć napinaczem. wygodne. Tak. Jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, a widzieliśmy ją wcześniej, wystarczy spojrzeć na przekładnię kątową. Tak. To jest Tak. też genialne To rozwiązanie. jest, genialnie, bo to właśnie z tej strony widać, Tak. bo napęd właśnie podsiewacza nie jest realizowany łańcuchem, Tylko jest za tylko pomocą przekładnią kątową. Tak. Zwróćcie na to uwagę, bo to jest bardzo ważne, powiedzmy, rozwiązanie, że mamy stabilne przeniesienie napędu. Nie ma czegoś takiego, że łańcuch się wyciągnie, tak że jest. coś się tam nam na konstrukcji wykrzywiło i to zaczyna balansować. Tu jest w stale zamkniętej komorze prosta przekładnia. Ona nie przenosi jakichś tak jest. ciężarów wielkich, Proste rzeczy są takie, że czasami nie warto ich zmieniać. ale to jest szczegół cenny. Tak. Tomek, no. Nic tylko wjechać w pole i przetestować, siać. Dokładnie, Ile zresztą tylko można. będziemy prezentowali tą maszynę na różnych, powiedzmy, No w kwietniu możliwościach. będziemy siać, nie? No jeszcze W teraz kwietniu jest będziemy trochę za siać, wcześnie. będziemy na Kielcach i będziemy mogli pokazać jak gdyby tą maszynę już użytkownikom i zapraszamy zresztą do nas, przyjedźcie, możemy to zaprezentować, tu Tomek czy ja i nasi koledzy bardzo chętnie Wam to wszystko Na pokażą. koniec ostatnia rzecz, z takich drobnych rzeczy, które cieszą. Zobaczmy, Tak. na sekcję mamy je ponumerowane. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. To kontroler wysiewu też nam wskazuje, na którym rzędzie na przykład nie Coś będzie się nie wysiewu. dzieje. I będzie na przykład mrugało, pulsowało pod numerem 1, to wiemy, że coś To na tej jest sekcji sekcja numer, może ale być. też jest druga rzecz istotna. Tarcza, numerek sekcji. Tak nie jest, pomylimy się. bardzo ważne. Nie, że raz liczę od lewej strony, raz od prawej. Tak.